Ej, koniec z wiszącymi z powerbanka kablami. Dziś test podręcznego powerbanka Wedger C11 z wbudowanymi i chowanymi kablami. Zaczynamy od zawartości zestawu, a w zestawie znajdziemy właściwie powerbanka i instrukcję, bo czego chcielibyśmy więcej. I zanim przejdziemy dalej, chciałbym tylko wspomnieć, że dostałem ten sprzęt na potrzeby testów, ale recenzja nie była w żaden sposób autoryzowana, czyli mówię co chcę, a linki do zakupu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Powerbank jest niewielki, plus minus 11 cm na 7 cm i 16 mm grubości. Elegancko mieścił mi się w kieszeni nawet razem z telefonem. Waga to 165 gramów, więc nie jest to wielka cegła. Całość zrobiona z tworzyw sztucznych, mamy ekran LCD, który pokazuje nam stan naładowania powerbanka i z boku mamy też taki przycisk do wybudzania tego właśnie wyświetlacza. Pojemność tego powerbanka to 10 000 mAh, natomiast realna pojemność, zwana inaczej pojemnością znamionową, to 5500 mAh, czyli 2 razy nie naładujecie baterii smartfona, na przykład 3300. Pogadajmy o portach i kablach. Jak już wspominałem, mamy tu dwa chowane i wbudowane kable USB-C i Lightning. Oba mają 20 W na wyjściu, więc wspierają szybkie ładowanie i ten USB-C jest typu combo, czyli przy jego użyciu możemy też powerbanka naładować. Dodatkowo mamy 3 porty, 2 inputowe służące do ładowania, Lightning i USB-C. Jest też port USB typu A, który wspiera Power Delivery w wersji 3.0 o mocy 22,5 W na wyjściu. Tu jest dużo gadania o parametrach, więc umówmy się tak, że dla zainteresowanych wrzucam je właśnie na ekran, a w międzyczasie ja subiektywnie powiem Wam, że podoba mi się, że mamy tu sporo opcji ładowania powerbanka, na przykład kablem od iPhone'a, no i przede wszystkim mamy kilka opcji na ładowanie urządzeń zewnętrznych. I to kilku jednocześnie, chociaż przy takiej pojemności znamionowej, no to nie poszalejemy. Porty nie są podpisane, ale z tyłu powerbanka mamy rozpiskę wszystkich portów, kabli, parametrów, co jest też na plus. Podczas pracy powerbank się trochę nagrzewa, ale to nie jest taki poziom, że pali w ręce. I oczywiście mamy tu mechanizmy zabezpieczające przed przepięciami, zwarciem, przegrzaniem czy przeciążeniem. Jak podłączyłem tego powerbanka do ładowarki od MacBooka 61 W, no to w 2 godziny naładowało mi się tak 50-55%, no i całość za 100 zł. No i taka klamra na koniec, mi się podoba ten powerbank ze względu na podręczność, bo mieścił mi się w kieszeni razem z podpiętym telefonem. I doceniam też taką, powiedzmy, uniwersalność i użyteczność, bo mamy te dwa kluczowe wbudowane kable, ale w razie czego dodatkowe porty do naszego użytku. Natomiast co trzeba wziąć pod uwagę, to to, że z takim małym rozmiarem dostajemy też małą pojemność znamionową, więc to nie jest tak, że weźmiemy takiego powerbanka na cały weekend i przestaniemy się martwić o szukanie gniazdka do naładowania telefonu. Do takich potrzeb to trzeba poszukać czegoś większego, jakiejś większej cegiełki. Do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!